Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 7 dzień marca 2023 roku. Imieniny obchodzą Felicyta i Nadmir. W Gdańsku mamy -3 stopnie Celsjusza, częściowe zachmurzenie, blok BTC 779697, cena KNG 2,51 USDT, cena cash 300,9 KNG, co oznacza, że jeden cash jest warty ponad 3,3 tysiące złotych, a to znowuż oznacza, że Kanga wyceniana jest na prawie 83 miliony złotych. To jest kwadrans Kango numer 139. Moi drodzy, dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, no i skąd nas oglądacie. To bardzo ważne. Przy mikrofonie Sławek Zawadzki i Kamil Żynda. Kamil, zanim przejdziemy do mało ważnych tematów, jedno ważne pytanie. Co zjada miś uszatek przed snem? Miś uszatek przed snem. Nie wiem. Pora na dobranoc. Pięknie. Także kolejny suchar do kolekcji. Powiedz, Kamil, czy masz jakieś informacje, co się dzieje na rynku? No, na rynku po zeszłym tygodniu trochę się tam wydarzyło, bo mieliśmy 3 marca, przepraszam, informacje, 2 marca wypłynęły informacje na temat problemów Silvergate'a, tak. No i 3 marca coś się zdarzyło, tak? Był bardzo mocny zrzut, praktycznie straciliśmy, cały rynek stracił 6%, Bitcoin szczególnie, no bo tutaj zeszliśmy z poziomów 23 450 praktycznie do 22 200, czyli to bardzo mocny rzut i od tego czasu, od 3 marca tradycyjny boczniak, nic się nie dzieje, w sumie ani ruchu w dół, ani ruchu w górę. Co do Ethereum jest to samo. No Ethereum, jak wszystkie kryptowaluty zresztą w tym momencie, podążają za Bitcoinem, czyli no, mieliśmy jakieś delikatne wzrosty 1 marca, no i 3 marca ten zrzut po Silvergate'cie, nie wiadomo kto tego dokonał, nie wiadomo z jakiego powodu, nie wiadomo w sumie nic, jak to w krypto, no ale spadek był i od tego 3 marca do dzisiaj idziemy cały czas boczniakiem. No cena na ten moment Bitcoina to 22 400, Ethereum 1550-1500, w tych granicach się trzymamy. No dobra. No i właśnie chciałbym z tobą pogadać o tym, co się takiego dzieje. Nie było mnie tutaj na 2 ostatnich kwadransach, tak. Więc trochę newsów mi uciekło, ale dużo rzeczy się wydarzyło. Tak. No, czy trwa dalszy spektakl, jeżeli chodzi o FTX, Binance i tak naprawdę ukrytych aktorów? Z Binance'em to ten spektakl dopiero mam wrażenie, że się zacznie. Tak? No, ja myślę, że Binance po prostu z roli drugoplanowej staje się pierwszoplanową rolą tak. I myślę sobie, że po prostu CZ nacisnął komuś na odcisk, ale właśnie powiedzmy, co się wydarzyło, bo wydarzyło się bardzo dużo, tak. Bo to chyba Forbes, tak? Taka kryptowalutowa gazeta napisała, że Binance bierze pieniądze. No to bardzo dużo źródeł napisało o tym, to Reuters przede wszystkim, no ale to, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, takie, co mogło mieć wpływ na tą sytuację na rynku, no to ten upadek znaczy nie upadek jeszcze, ale powiedzenie przez Silvergate, że stracą płynność prawdopodobnie i mogą upaść, tak? I że jest duże zagrożenie. Możesz powiedzieć, co to jest Silvergate? Silvergate to jest bank, który obsługuje duże podmioty kryptowalutowe, obsługuje Circle, obsługuje Crypto.com, obsługiwał Krakena, obsługiwał Coinbase, tak. No i dzień po tym, jak... Paxos, jeżeli dobrze kojarzę. Tak. Dzień po tym, jak powiedzieli, że nie są w stanie, prawdopodobnie nie będą w stanie utrzymać płynności, no wszystkie te podmioty się wycofały ze współpracy z nimi. No dla banków to wiadomo, jeżeli od banku chodzą duzi klienci i zabierają ze sobą środki, no to bank traci płynność i się różnie może skończyć, tak? To, co jest ciekawe właśnie, to już mówiliśmy o tym na No Comment, ale no taka ciekawostka co do Silvergate samego, że Silvergate w zeszłym roku zarobił $45 milionów na czysto, a w tym momencie jego zobowiązania to jest $1 miliard. No bo to zobowiązania banku, a to ile zarobił, to są trochę dwie różne rzeczy, no nie? Ale no bo ja jak się przygotowałem do naszego dzisiejszego wydania, to przeczytałem o czymś takim, że Silvergate zawiadomi, że nie będzie w stanie złożyć sprawozdania finansowego za zeszły rok. I dlaczego? Dlatego, że w tej chwili analitycy, którzy powinni liczyć ten wynik, oni cały czas sprawdzają, czy Silvergate przetrwa, to znaczy kiedy utraci płynność. No i taka znowuż no dziwna sytuacja, ale powiem, że właśnie sytuacja związana z Silvergate'em wyjaśnia mi powiem to za kilka minut, dlaczego Kraken zgodził się przyjąć tą karę od SEC-u, bo widzę tutaj pewne połączenie kropek. No, przyjął i w zeszłym tygodniu też wypowiedział się były CEO Krakena na temat tej całej sytuacji. Powiedział, że regulatorzy dążą do tego, żeby utrudnić ludziom inwestycje w podmioty kryptowalutowe, które są zgodne z regulacjami, a
zachęca do, no może nie zachęca, ale nie ma wpływu albo nie robi nic z podmiotami, które są trudne. Tak, no i niejasne. No to samo było z FTX-em. Nie pamiętam już kto, tam w zeszłym tygodniu też czytałem na ten temat, że właśnie jakaś prezeska banku, jednego z takich większych banków, które współpracują z podmiotami kryptowalutowymi, powiedziała, że ona informowała dużo wcześniej regulatora amerykańskiego o problemach FTX-a i to ogólnie leciało w próżnię. Nikt w ogóle się nie podjął tematu, nikt się tym nie zainteresował, dopiero po jakimś czasie, jak zaczęły wychodzić trupy z szafy i zaczęło to wszystko upadać, no to wtedy wszyscy zwrócili na to uwagę, tak? I tu właśnie się wypowiedział ten były prezes Krakena, no, że w związku z tym, że oni dostają takie kary, bo dostali, przypomnijmy, $30 milionów kary za to, że udostępniali staking dla Amerykanów, tak? No, a tutaj z drugiej strony masz FTX-a, którego nikt nie kłopotał o nic, a no wiadomo jak się skończyło i jak tutaj podąża ta sprawa FTX-a do tej pory. No właśnie, no bo chciałbym jeszcze dokonać tego podsumowania. Wiemy o Krakenie, który dostał karę, wiemy, że teraz Binance jest oskarżony o pranie brudnych pieniędzy. Również wiemy o tym, że pojawiała się znowu jakaś dyskusja na temat tego, że Binance również wysyłał środki i to zwrapowane do Alamidy. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. No właśnie, to jest coś, co dzisiaj rano czytałem. No, dużo rzeczy się dzieje i teraz myślę sobie, że to jest właśnie ta wojna, czy bitwa, która w tej chwili trwa pomiędzy... I ja sam do końca nie jestem w stanie określić, no bo dostrzegam, że jest tutaj FTX, do końca nie wiem, chociaż czuję, że FTX jednak zasila okopy tamtejszych regulatorów i polityków, w szczególności demokratów. Tak. No i jest Binance, który przez długi czas myślałem, że Binance ostatecznie nie reprezentuje substancji kryptowalutowej, że jest to chiński agent i być może jest. To jest w ogóle ciekawe. Nie mówię o Binance, tylko o CZ-cie dokładnie, tak. Żeby tutaj koledzy z Binance Polska zaraz duokiku nie pisali. No, oni by tego na pewno nie zrobili. No i właśnie jesteśmy my, szarzy obywatele, którzy chcemy inwestować w kryptowaluty, ale no się to mocno utrudnia. Czy możesz wyjaśnić, na czym polega zarzut związany z Binance'em o pranie brudnych pieniędzy? No, zarzutów jest dużo, to ogólnie jest tak, że to jest list trzech senatorów amerykańskich, Elizabeth Warren, Christopha Van Hollena i Rogera Marshalla, do prezesa Changpeng Zhao i do prezesa Binance US w celu wyjaśnienia niejasności, które są związane z działaniem giełdy Binance, no bo oni nie udostępniają żadnych informacji na temat ilości użytkowników, na temat środków, które mają zgromadzone. W zeszłym roku był też audyt, z którego się wycofała firma audytująca i usunęła ze strony audyt Binance'a. No ogólnie dotyczy to najbardziej niejasności. Co do prania pieniędzy, no to tam jest sytuacja taka, że to też jest bardzo ciekawe, tak? Tak jak nasz ostatni odcinek, no komuś się nazywał 10 minut szczęścia z Binance, tak. Można to odnieść do tego, że no, Binance robił KYC po 10 minutach. Przez pierwsze 10 minut, jak ktoś wszedł na konto, to taki jest zarzut między innymi tych senatorów, tak, że ktoś wchodził na konto, na Binance, zakładał konto i w 10 minut mógł zrobić wszystko, a po 10 minutach wymagali od niego KYC. No ktoś, kto wchodzi pierwszy raz na Binance, zakłada konto i te pierwsze 10 minut to jest tylko na to, żeby sobie się rozpoznał i zobaczył, jak wygląda sytuacja, gdzie co można zrobić na platformie, ale dla osoby, która wie, co robi, no to te 10 minut wystarczy na to, żeby naprawdę dużo zrobić, tak? No i tutaj mogło się pojawiać coś takiego, że no podmioty, które nie były zweryfikowane, mogły być zaangażowane w pranie brudnych pieniędzy po prostu, tak? I tam jest taki jeden z zarzutów. Oprócz tego pojawia się problem z tym, że udostępniali podmiotom z Iranu, który jest na liście sankcyjnej totalnej przez wszystkie podmioty finansowe traktowane, no udostępniali im platformy do tradingu, no i tam obrót $8 miliardów. Całkiem sensowny obrót. Całkiem sensowny obrót, tak? No ale przede wszystkim zarzuty są takie, że oni nie udostępniają żadnych informacji o sobie, tak? I bardzo dużo informacji, które wymagają ci senatorowie od Binance'a, Binance musi dostarczyć do 16 marca, czyli to jest bardzo mało czasu na odpowiedź i spodziewam się, że raczej tych informacji nie udostępnią, tak? Jednym też z zarzutów jest to, że no to tutaj jest ciekawostka taka, no, Binance US, nie wszyscy wiedzą, powstał po to, żeby rozgraniczyć Binance'a globalnego, który miał bardzo dużo produktów inwestycyjnych, od Binance'a amerykańskiego, gdzie regulacje są bardzo
bardzo duże, tak? I tam ogólnie trzeba spełniać dużo większe wymogi. Oni założyli Binance US, rozdzielili te dwie firmy, jedną od drugiej, ale pojawia się taka sytuacja, że oba podmioty miały konto na Silvergate, tak? One powinny być rozbite między sobą zupełnie niezależne od siebie, przepływy powinny być, nie mogły być tak z jednego miejsca do drugiego. Ale miały wspólne konto? To ktoś nie, miały różne konta. Okay. No i teraz Silvergate dał dostęp, miał autoryzację dla Binance'a, żeby mógł sam wypłacać sobie środki. Nie potrzebował zgody banku, miał dostęp taki do konta, że mógł zrobić przelew bez wiedzy banku. No i Binance US wysłał pieniądze do Binance'a globalnego w kwocie $400 milionów. I tu pojawia się pytanie, czy te środki nie były środkami klientów Binance'a amerykańskiego, podmiotu, który powinien być totalnie niezależny od Binance'a globalnego, tak? No okej, rozumiem. Chodzi bardziej o niejasności, bo oni tego w żaden sposób nie tłumaczył, jak to powstało, zrobili po prostu coś takiego i... No ale to chcę tutaj dociec i... No bo zobacz, zróbmy krótką dygresję. Myślę sobie, że... To ciekawe, beneficjentem rzeczywistym obu spółek jest ta sama osoba. No, CZ. Tak. No to... Wow. 5 detektywów na tym pracowało, ale na 3 etaty. Natomiast jest taki sposób, jeżeli chcesz zniszczyć życie na przykład polityka, który jest względnie uczciwy, to po prostu posądzasz go o jakieś czynności seksualne, których nie da się udowodnić na wprost. Albo ktoś tam przyjdzie i mówi, że tam jakiś polityk klepnął jakąś panią w tyłek na przykład i robi się z tego wielka afera i bardzo często tak się spodziewam, że ludzie, którzy ostatecznie są niewinni, przynajmniej w tym względzie, zostają wykluczeni z obiegu. To jest prosty sposób, no nie? No tak, bo musisz tłumaczyć, że nie jesteś koniem. No tak, natomiast opinia, zresztą my znamy to z naszego podwórka, media, nawet te media, które są niekryptowalutowe, jak mogą coś przekazać złego na temat kryptowalut, to po prostu przekazują to tak. żeby każdy myślał, że to jest naprawdę przestrzeń do wspierania terroryzmu, ale jak wydarzy się coś dobrego, no to w żadnej mierze o tym w panoramie nie usłyszymy, no nie? No i teraz zmierzam do czegoś takiego, że jeżeli chcesz uderzyć w jakikolwiek podmiot kryptowalutowy, nie tylko kryptowalutowy, ale finansowy, w szczególności kryptowalutowy, to po prostu wystarczy, że powiesz, że biorą pieniądze. Zarzucasz im coś po prostu, bo teraz zarzut prania brudnych pieniędzy jest bardzo prostym zarzutem. To jest na takiej zasadzie, że nie wiem, poszedłem do kantoru Kangi i kantorowiec powinien sprawdzić mój dowód osobisty, a tak naprawdę nie sprawdził. A więc wyciągamy wniosek, Kanga i wszyscy ludzie w Kandze biorą pieniądze, to jest naprawdę zorganizowana grupa przestępcza. I teraz taki zarzut wobec Binance'a, nie chcę go bronić tutaj w żadnej mierze, ale tak sobie myślę, że to jest po prostu takie, no w tej chwili cały czas uderzanie, kopanie się, walka właśnie z nami, z kryptowalutowcami. I czy ty też tak to odbierasz? Bo teraz zobacz, to, że Binance US przelał jakieś środki na konto Binance'a, no to nie wiemy tego, czy Binance US nie ma podpisanej umowy o wsparciu płynnościowym, co jest zupełnie normalną praktyką w świecie giełd kryptowalutowych, no ale już tutaj można powiedzieć, grają środkami użytkowników, pewnie spokolowali. No właśnie, bo to tak jak mówisz, to nie jest tak, że mają twarde dowody na to, tylko to są takie, można powiedzieć, pogłoski, tak, że coś takiego się wydarzyło. No zobaczymy, Binance ma czas na ustosunkowanie się do tego listu jeszcze przez 9 dni. Zobaczymy, czy dadzą odpowiedź jakąkolwiek, jak nie, no to podejrzewam, że senatorowie w Stanach będą to eskalować, tak, tą sytuację. No, ten list poszedł też do całej śmietanki zarządzania regulacjami w Stanach, tak? Także... No ale jeszcze jedną zwróć uwagę, że wyobraź sobie, że jesteś senatorem amerykańskim i myślisz sobie, kurczę, niepokoję się obywateli, jest mi przykro, bo być może będą oszukani. To co Chciałbym robisz? wierzyć w to, że tak jest. To co robisz? Wysyłasz list do Binance'a i prosisz, słuchajcie, chcemy was kontrolować, bo mamy tutaj obawy, przygotujmy się, jeżeli coś jest nie tak, przygotujmy się do tego wspólnie, bo chcemy chronić naszych obywateli. Czy też piszesz na Twitterze, że wysyłasz właśnie otwarty list do Binance'a, gdzie podejrzewasz ich o pranie brudnych pieniędzy, niejasności i wzywasz do działania. To, co ja zarzucałem CZ-owi a propos FTX-a, że CZ stoi za upadkiem FTX-a poprzez ten słynny tweet, bo chyba trochę stoi, ale teraz jakby zmieniam swoje myślenie o jego motywacji. Być może ta jego motywacja wcale nie była taka, jak mi się wydawało. No ale teraz widzę, że motywacja tych polityków, którzy w otwarty sposób mówią, drodzy przyjaciele z Binance'a, tutaj chcemy pomóc, bo tam nawet widziałem, że jedna z tych senatorek powiedziała, że ma obawy, że działania Binance'a mogą zaszkodzić
rynku kryptowalut. Tak. To takie piękne, że tutaj próbują, wiesz. No dobra, kryptowalutowców działają na 100%. Dobra, słuchaj, przeczytamy trochę komentarzy, dobra, które tutaj jest. Dawno ci nie było, się stęsknili za tobą wszyscy, podejrzewam. Nie. Pytanie do obu panów. Ostatnio coraz bardziej słyszy się o kryzysie finansowym w USA. Coraz więcej ludzi jest zadłużonych, coraz mniej oszczędności mają. Czy waszym zdaniem zbliża się kryzys? Ja myślę, że kryzys trwa w tej chwili jedna rzecz. Jest taki człowiek, nazywa się Mario Draghi albo Draghi. To jest były premier wielkiej Włoch. I to w ogóle taki dziwny premier, bo on się obrażał, odwoływał się, czekał aż go tam jakieś dziwne rzeczy, ale on przez wiele, wiele lat był prezesem Europejskiego Banku Centralnego. I to on kiedyś powiedział takie zdanie, że cena nie gra roli. I chodziło mu o to, że wszystkie instytucje finansowe, banki centralne, rządy powinny ładować tak dużo pieniędzy w rynek, ile się da, żeby walczyć z kryzysem. I po raz pierwszy ta doktryna została zastosowana, może nie po raz pierwszy, ale warto o tym wspomnieć, że w 2008 roku, kiedy był kryzys amerykański, to po prostu ładowano kasę, żeby ratować amerykańskie banki. Maszynka robi brrr. Tak, no dokładnie. 2012 rok, Grecja, zagrożenie ze strefą euro, znowuż ładuje się pieniądze, tak żeby przypadkiem Grecja nie upadła. 2015 rok, przychodzi kryzys związany z uchodźcami, znowu ładuje się pieniądze, po prostu cena nie gra roli. Tiry wożą te pieniądze, żeby jakoś walczyć z tym kryzysem. 2020 rok, COVID, nieskończona ilość pieniędzy i teraz mamy wojnę i z kryzysem energetycznym, który jest potężny. Ostatnio słyszałem statystykę słucham taki podcast Wolność w remoncie, że na pomoc Ukrainie tam przeznaczyliśmy do tej pory ileś 10 miliardów euro, a na walkę z kryzysem energetycznym w Europie kilkaset miliardów euro. To znaczy, żebyśmy wiedzieli, że w tym samym czasie tak naprawdę największy kryzys to my mamy tutaj. I teraz moje pytanie jest takie, skąd te pieniądze się biorą? Czy to jest tak, że od czasów Nerona wszystkie państwa słowiańskie, germańskie, barbarzyńcy, Rzymianie odkładali pieniądze po to, żeby teraz je wydawać? No czy może one się znalazły w jakiś magiczny sposób wyczarowane teraz? No i właśnie, i więc ja myślę, że my jesteśmy świadkami gigantycznego kryzysu, wielkiej bańki i właśnie ta bańka może być niestety albo istety, chciałem powiedzieć osaczona, ujawniona między innymi właśnie przez kryptowaluty. No bo przecież ten dodruk i te pieniądze, które się wzięły nie wiadomo skąd, na pewno wiem, że gdy tutaj się pojawił minister finansów, to by wytłumaczył, że stosowano specjalne mechanizmy potrójnych obligacji, gdzieś tam derywaty, wsparcie, banki dały, ale wiemy o tym, że to jest po prostu pieniądz. Więc odpowiadając na twoje pytanie moim przydługim monologiem, tak, mamy kryzys i z tego kryzysu myślę, że można wyciągnąć świat krypto. Dobra. Robert Kiyosaki ostatnio właśnie też powiedział na ten temat, że zbliża się jeszcze, że to nie jest jeszcze główny kryzys, który nas czeka, że to, co się wydarzy w najbliższych miesiącach, podejrzewam latach, to będzie dopiero uderzenie, bo tam według niego wszystkie spółki technologiczne spadną o 50-60%, ale Bitcoin dojdzie do 2025 roku do $500 000. My mamy zresztą ważne, że jest taka doktryna w Bitcoinie, ja w nią wierzę, że on po prostu będzie rósł tylko dlatego, że właśnie wartość pieniądza fiducjarnego będzie spadała tak szybko, że on nawet nie musi nabywać, jak gdyby nawet popyt nie musi być większy na niego. Po prostu stąd się będzie brała wartość. Robert pyta się, jaki jest typ mojej osobowości. Robert, nie wiem. Pytam się mojej żony i ona każdego dnia mówi mi co innego. Ale dziękuję za to pytanie. Dobra, Krzysztof pyta się tak. Pytanie, skoro BTC miał ostatnio podwójny szczyt, to czy teraz może mieć podwójny dołek, mając na myśli zbliżający się kryzys w USA? Jeżeli będzie kryzys, no to Bitcoin na tym skorzysta. Zresztą czytałem ostatnio taką analizę, nadpowiem, kto ją powiedział. No bo jeżeli więcej pieniędzy na rynku się pojawia i to są tanie pieniądze, tak, no bo są dodrukowywane bez żadnego pokrycia, no to cena musi iść do góry wszystkich aktywów, które są sprzedawane. To jest ściśle powiązane, tak? Tak, ale też prognozuje się, że ze względu na kryzys irański, właśnie to, że i Arabia Saudyjska i Izrael się wkurzają coraz bardziej na Iran i znowuż jest podejrzenie, że Iran robi jakieś rzeczy niezgodne z prawem międzynarodowym, no to Iran może podjąć takie działania, które sprawią, że podaż ropy zmaleje.
i po prostu będzie kryzys związany z ropą. Iran po prostu kontroluje tereny, przez które ropę się transportuje. No nie? Tak, z jednej strony tak, a z drugiej strony myślisz, że Arabia Saudyjska nie ma tyle ropy, żeby to jakby zapełnić tą lukę, którą zrobi Iran, czy to po prostu jest gra też Saudyjczyków nad tym, żeby ta cena była przez nich kontrolowana? No bo podejrzewam, że oni nie wykorzystują 100% możliwości wydobycia. No na 100% jestem pewny, że tego nie robią. I oni po prostu czekają na takie kryzysy, bo wtedy mogą więcej zarobić. No tak. To tak jak z kolejkami na pewną stację paliw w Polsce. No tak, cena została tak wysoka, żeby nie było... Żeby nie było kolejek. Tak. No to jest, myślę, że podobna sytuacja. Ma sens, oczywiście. Dobra, czy przewidywane są w przyszłości airdropy nowych projektów dla hodlerów KNG? W przyszłości mamy bardzo dużo planów i tak jak widzicie, działamy BBO Inwestora, żeby jakby po pierwsze funkcjonalność związana z tokenem KNG pojawiały się nowe, żeby pojawiały się usługi, w których prowizja jest wypłacana w tokenie KNG, ale jednocześnie właśnie, żeby hodlerzy mieli korzyści. Naprawdę tutaj działamy, więc takie plany są, natomiast to jeszcze nie ma charakteru takiego realnego, a będziemy dawać znać. Dobra. Ciekawy wątek napisał Krzysztof. Wrzucę teraz granat w szambo. Guru Kangi właśnie pojechał za Ora. Będzie wojenka Fila z Rafałem Zaorskim. Co w ogóle się takiego teraz dzieje? Ja w ogóle nie zrozumiałem, dlaczego tutaj Guru Kangi właśnie pojechał za Ora. Też nie wiem, o co chodzi. Może coś się wydarzyło, może Phil koniecznie coś powiedział na temat Rafała. Nie wiem. No wiem, że Rafał na razie idzie na wojnę z polskimi projektami. No, właściwie z jedną kuźnią. Z 3 projektami. Ale wychodzący z jednej kuźni. Tak? Wychodzących z jednej kuźni. No tam ogólnie sytuacja na rynku jest taka, że wszystko spada, tak? To, że jedne projekty mają minus 70%, a inne projekty mają minus 97%, no nie wiem, czy można tłumaczyć te projekty. To... No, nie odnosi, tym bardziej, że te projekty były też związane, trzeba to uczciwie powiedzieć, z Kangą. Zresztą tak. MetaHero, Everdom, cały czas te tokeny tutaj są, no, więc powiedzmy, co się dzieje w tej chwili. Dla tych, którzy nie wiedzą, że faktycznie rośnie napięcie na linii wschód-zachód pomiędzy Rafałem, projektami Tensetu. No, jeżeli chodzi o Fila i Rafała w tej chwili, żeby coś się wydarzyło, to nie wiem, być może, no wiadomo, nie mamy wszelkich informacji. Więc no właśnie, chciałem powiedzieć, że szkoda, że my właśnie na swoim własnym podwórku tak się zjadamy, no ale zakładam, że Rafał robi to, ponieważ ma takie przekonanie, że to jest najlepsze rozwiązanie, jakie może być dla całej społeczności. Jeżeli tak jest, to nawet jeżeli się do końca być może nie zgadzam z tak agresywnym działaniem, no to rozumiem, że to jest zgodne z jego sumieniem i niech tak postępuje. Jeżeli tak nie jest, no to szkoda. Szkoda. Po prostu, ja uważam, że nie wiem, nie mogę się wypowiadać za Rafała, ale nie myślę, że to nie jest takie cyniczne, żeby po prostu położyć projekt, tylko on to robi, uważam, że w dobrej wierze, tak? No ale nie ma interesu w tym, żeby te projekty upadły, takiego stricte, że na tym zarobi. A interes medialny? No, być może. Okay. Chodzi mi tylko o coś takiego, że... Potrzebuje jeszcze więcej wsparcia medialnego? Nie. Otwierasz lodówkę, jest Zaorski. Może tak być. Zwracam uwagę na to, że jeżeli za tymi projektami stoją ludzie, którzy pracują w tej chwili, no to shortowanie, takie działanie tych projektów uderza po prostu w ich pracę, no nie? No z drugiej strony taki MetaHero miał dostarczyć skaner półtory rok temu? Jasne, więc myślę sobie, że trzeba po prostu pójść do MetaHero i z nimi porozmawiać i się zapytać, hej, jakie macie plany, no nie? I wytłumaczcie się z tego, co się dzieje. I tak uważam, że jest wielkim sukcesem to, że te projekty działają, no nie? No tak. Dzisiaj, no nie? Bo przecież mamy dużo projektów, które nie działały, tam nic się za tym nie kryło. Natomiast dla jasności pozdrawiamy i Fila Koniecznego, i Rafała Zaorskiego, tak? Jonasza z Tensetu, wszystkich pozdrawiamy. Słuchajcie, jesteście zuchy. No. Krzysztof odpowiedział tutaj, że Phil właśnie publikował Q&A, gdzie dość sporo czasu poświęcił na temat Zaora i jego dzielenia polskiej sceny. No. Dobra, Krzychu pyta się, kiedy KNG będzie miało $100. No na pewno nie jutro i nie za tydzień, nie za 2 miesiące. Natomiast jaki sobie scenariusz wyobrażam, to nie jest porada inwestycyjna, wyobrażam sobie to, że my w tej chwili naprawdę, tak jak widzicie w Kandze, dostarczamy szereg różnych rzeczy, pompujemy ten potencjał,
no i jak przyjdzie ta magiczna hossa, no to cena po prostu wystrzeli w górę. Wiem, jak to jest w czasie hossy, no to będzie tak jak i z tokenem BNB, token KNG też kiedyś to przeżył, no wtedy cena idzie do góry ponad wartość taką uzasadnioną, no i niektórzy jak gdyby korzystają z tego. Ja bym chciał wychodzić częściowo ze swoich tokenów właśnie przy cenie $100, ale nawet nie wtedy, kiedy to będzie efekt spekulacji, czyli tego, że po prostu będzie wielkie FOMO, tylko po prostu kiedy token Kangi realnie prawdziwie tyle będzie warty. No po prostu. No to ja będę musiał wychodzić przy 99 chyba. Bo... No, jasne. Dobra, zaraz będziemy dalej czytali komentarze, a teraz lećmy z newsami. Chciałbym ci przeczytać odpowiedź sądu na skargę złożoną przeciwko działalności prokuratury. Ona się pojawiła w przyszłym... Na polskim. Tak, bo właśnie, bo chcę powiedzieć jedną rzecz. Tak. Uważam, że o ile hedonizm urzędniczy trwa cały czas w tej chwili, naprawdę i uważam, nie zgadzam się z decyzjami wielu urzędników, uważam, że urzędnicy istotnie przekraczają swoje kompetencje. Celowo nie mówię jacy, żeby tutaj nikt mnie nie pogonił. I właśnie takie myślenie, że kryptowaluty, pranie pieniędzy, bandyci i tak dalej sprawia, że prokuratury z lekkością blokowały konta kryptowalutowców. Ale mówię to już na podstawie któregoś case'u w tym roku. Orzecznictwo sądowe się zmienia. I uważam, że jest zdroworozsądkowe. I teraz pozwól, że przeczytam ci odpowiedź tam... Słowo odpowiedź jest niewłaściwa. Po prostu zaskarżono decyzję prokuratora o blokadzie środków i co napisał sąd. Prokurator w piśmie z dnia któregoś tam lutego zawarł stwierdzenie, w którym nie sposób się zgodzić, że giełda kryptowalut stanowi doskonałe narzędzie do prania brudnych pieniędzy, gdyż zapewnia anonimowość i uniemożliwia pełne odtworzenie ruchu pieniędzy. Z tej konstatacji miałoby wynikać, pisze sędzia, że każda osoba dokonująca transakcji sprzedaży i zakupu kryptowalut, które wszak nie są prawnie zabronione, podejmując się wyżej wymienionej działalności, z zasady godzi się na to, że z całą pewnością będzie uczestniczyć w praniu brudnych pieniędzy. Powyższa argumentacja jest skrajnie dowolna i nie ma żadnego wpływu na prawokarną ocenę działalności. Tutaj jest nazwa tej działalności w zakresie handlu kryptowalutami. Innymi słowy, sąd mówi tak. No upartego to zawsze możecie powiedzieć, że ktoś, kto korzysta z kryptowalut, bierze pieniądze, ale wcale tych pieniędzy nie musi prać. Tak. I pewnie nie bierze, no nie? Więc taka argumentacja kryptowaluty to pranie pieniędzy, to co się mówi dzisiaj w bankach, jak banki chcą wypowiadać konta. Kryptowaluty bierzecie pieniędzy, do widzenia. Tak. I sąd mówi o tym, hola, nie wolno tak mówić. Nie wolno tak mówić. To tak jak zakładając, że kiedy mężczyzna jedzie z nie swoją żoną, nie wiem, w delegację, to na pewno będzie z nią spał w jednym pokoju i będą robili głupie rzeczy. Nie, pomimo tego, że taka jest nasza natura, to wcale tak nie jest i jestem przekonany, że 99% mężczyzn tak nie robi. Ja przynajmniej tak nie robię. Dobra, no to cieszę się z tego powodu, że sądownictwo się tutaj zmienia. Natomiast a propos sytuacji w urzędach. Oto ostatnio jeden z naszych potencjalnych partnerów zgłosił się do nas z zamiarem otworzenia kantoru i bardzo poważnie, tak jak wszyscy pozostali zresztą, przyłożył się do dostarczenia pełnej dokumentacji i dostarczył m.in. zaświadczenie o tym, że skończył kurs AML-owy, czyli związany z walką z praniem brudnych pieniędzy i miał certyfikat GIF-u. No i my jak gdyby nabraliśmy pewnych podejrzeń, nie co do uczciwości tego człowieka, ale czy ten certyfikat jest prawdziwy. No więc wysłaliśmy, że kancelaria, która z nami współpracuje, zadzwoniła najpierw do GIF-u z pytaniem, słuchajcie, mamy numer takiego i takiego tutaj certyfikatu, tutaj jest wasze logo, czy możecie potwierdzić jego prawdziwość? W odpowiedzi telefonicznej dostaliśmy prośbę o to, żeby wysłać maila, po czym na tego maila przyszła odpowiedź, że hej, GIF nie udziela się odpowiadania na takie pytania. Nie zajmuje się udzielaniem odpowiedzi na takie pytania, przepraszam. Czy tylko pytanie, czy wystawienie... Tak, czy to jest prawdziwy certyfikat? No to jak masz uzyskać odpowiedź, czy to jest prawdziwy certyfikat? Nie wiem, dlatego uważam, przy czym muszę powiedzieć, że GIF jest jednym z moich ulubionych urzędów i mówię to z pewną miłością, szanuję urzędników, w ogóle wszystkich urzędników szanuję, naprawdę. I mówię to bez przekory. Każdy robi swoją robotę. Natomiast chodzi mi o to, że znowu hedonizm urzędniczy, bardzo mi się podoba to określenie, teraz będę się nim posługiwał, doprowadza do tego, że jeżeli chcesz działać uczciwie, chcesz walczyć z ludźmi, którzy biorą pieniądze, to tak naprawdę za bardzo nie masz tutaj szans.
No tak, byliśmy wczoraj też na jednym spotkaniu, gdzie dostaliśmy informację, że wszystkie instytucje, jak to powiedzieć, boją się dotknąć kryptowalut w najbliższym okresie. No przed wyborami. Nie chciałem tego już tak wprost powiedzieć, ale tak jak mówisz, przed wyborami wszyscy boją się dotykać tematu kryptowalut. No zobaczymy. Kuchnia mówi, że Sławek, myślałem, że ty KNG nigdy nie sprzedasz. No kiedyś coś tam będę chciał sprzedać, tak żeby podzielić się z innymi. Ale tak faktycznie do KNG podchodzę podobnie jak do Bitcoina, czyli tylko kupować. Tak. Tutaj takie padło pytanie Tomasza Niezgódki, jak regulatorzy zabronią stakingu, co będzie spod KNG? Dobro zwycięży, to jest moja odpowiedź. Jak przelać fundusze na Kangę bez KEC? No tutaj znowuż takie pytanie, powiem, czuję się skrępowany. Nie wiem, Konrad, o co ci chodzi, ale jeżeli chciałbyś kupić na przykład do $1000, wpłacić środki na Kangę, no to możesz pójść do kantoru i zrobić to w sposób anonimowy. Również ustawa pozwala ci kupić środki kryptowalutowe od osoby fizycznej i tam jakby tego kyca nie ma, natomiast zawsze upewnij się, że ta osoba, od której kupujesz, nie jest terrorystą, że nie pierze pieniędzy, dobrze jest się zapytać, skąd ma te środki, to jest jakieś rozwiązanie. Co sądzicie o Pax Gold? Czy będzie na giełdzie Kanga, jeśli... No więc powiem tak, że toczymy w tej chwili wewnętrzny bój. Są dwie frakcje w Kandze. Jedna frakcja to jest ta, która chce, a druga frakcja to jest ta, która też chce, ale się trochę boi. No i właśnie w tej chwili negocjujemy tutaj, ponieważ chcielibyśmy uniknąć kolejnego wpisu na listę ostrzeżeń, badamy ten temat. No Pax Gold jest po prostu, może być instrumentem pochodnym znowuż w stosunku zgodnie z ustawą. Natomiast fajnie by było. Etatyzm, nie hedonizm. Napisała, ja mówię hedonizm. Etatyzm też, ale właśnie hedonizm, czyli to, dobra. Kiedy Cardano, proszę o przeciek. Moja wiedza jest taka, że w tej chwili pracujemy. Tak. No nie? Także taki przeciek. Daty jeszcze konkretnej nie mamy. Tak, ale to już jakby praca wrze. Dobra, co tam jeszcze mamy z newsów? Pozwól, że spojrzę. No właśnie, bo co przeczytałem dzisiaj na Daily Chain? Mój ulubiony serwis kryptowalutowy. Przeczytałem o tym, że Kraken, trwa jakaś dyskusja na Twitterze, gdzie Kraken ujawnia, że przymierza się do tego, żeby mieć swój bank. Kibicuję. Tak? 100%. Tak. Byłby na początku, jakby mogliby z niego korzystać amerykańscy obywatele. I myślę sobie, że to jest wyjaśnienie, dlaczego Kraken, jeżeli ma w planach otworzenie swojego banku, powiedział do SEC-u, słuchajcie, nie róbcie nam problemu, weźcie 30 milionów, dajcie nam spokój, bo my widzimy znacznie coś więcej niż tylko tutaj naprawdę chcemy zwojować rynek. Znaczy, ja myślę, że podmiot, który otworzy bank dla kryptowalut, tak ogólnie dla podmiotów kryptowalutowych, no to klientów mu nie zabraknie na pewno. No nie zabraknie i też wiadomo, że to będzie ciężkie, no bo ten bank jest podłączony do SWIFT-u. Tak. No a tutaj wiemy, że największy szantaż wobec banków to właśnie odłączenie od SWIFT-u. No, tak się stosuje. No, do tej pory chyba nie odłączyli Rosji, czy odłączyli już nie? Główne banki są nieodłączone. No właśnie. Ale niektóre są, ale wiadomo, że to jest, zresztą tam są jeszcze te sytuacje związane z bankami żywności, to jakoś tak działa i Także dobra. Jeszcze z takich newsów, które sobie zapisałem, to że Celsius wznawia wypłaty ze swojej platformy. Tak, właśnie to ciekawa kwestia z tym Celsiusem, no bo Celsius tutaj, tak jak mówisz, dają możliwość wypłacenia, czekaj, jeszcze tylko muszę tutaj znaleźć, do 94% pierwotnie ulokowanych dla amerykańskich użytkowników, natomiast dla ludzi spoza Stanów Zjednoczonych, to będzie dostępne tylko dla ludzi ze Stanów Zjednoczonych, ale jest tak, że jeszcze będą wypłacali dla klientów, którzy przynieśli swoje środki z programu EARN na konta powiernicze, ale to już będzie ograniczone tylko do 72,5% posiadanych funduszy i limit do $7,400. Właśnie. Ten limit jest chyba tutaj kluczowy. Tak, też mi się tak wydaje, że ludzie słyszą, wow, 90, tylko 7% straty, nieźle. Ale tutaj mamy limit. Ciekawe, czy ten limit wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, ale też się nad tym zastanawiałem. Natomiast przyszła mi inna refleksja. A propos Mt. Gox.
który chyba w 2013 roku, tak, upadł już tak, dawno temu. Dawno temu. Jak to jest, że Celsius zaczynają wypłacać po ponad pół roku środki, jakieś tam, nawet ten, a Van Gogh do dzisiaj nie wypłacił. Nie wypłacił, ale też się zamierzają. Tak, nie, oni zamierzają już tam od bardzo, bardzo dawna to zrobić, to... Czyli jeżeli będą wypłacać te bitcoiny w cenie, która jest teraz, no to ja naprawdę... Kamil, jeszcze raz, jakie jest uzasadnienie, że to trwa 10 lat? Nie ma żadnego. Znaczy, ja myślę, że oni zgubili, że zgubili klucz prywatny. Części środków i się boją przyznać do tego. Kto prowadzi to postępowanie? No, japońska prokuratura. Japońska, może to właśnie są bardzo skrupulatni. Ale co to jest, dlaczego skrupulatni? No na pewno są skrupulatni, ale to jest po prostu, jestem przekonany, że oczywiście jest, ktoś zaraz tutaj napisze, że jest wyjaśnienie, że tam wyznaczają datę, że przesuwają, ale co tam dalej wyjaśniać? Minęło 10 lat, wiadomo kto jest. Tak, środki są. Niech wypłacają, no skoro Celsius już zaczyna wypłacać, nawet z tym limitem do $7,000, no ale zawsze coś, tak. No nie? Już coś tam się... No może czekają, aż będzie jakaś górka i wtedy... Nie, ja myślę, że gdzieś o tym gadaliśmy, że... Nie, myślę, że Mt. Gox nie będzie wypłacał bitcoinów. Że policzą dokładnie, jaką miałeś wartość wtedy tych środków, wiesz, w tamtym... W dolarach? Tak jest moje przekonanie. No, to by było straszne. To by było okrutne dla tych, co mieli tam środki. Co jeszcze może im doliczył procent, nie wiem, stopę lombardową przez ostatnie lata. Obciążą użytkowników za to, że magazynowali tego bitcoina, jak pilnowali. Za przytrzymywanie środków. Tak, będą wysyłali wezwania do zapłaty. I akurat tam 1/3 odejdzie. No tak. Dobra, patrzymy na komentarze, do kiedy będzie trwał buyback KNG. Jeszcze kilka dni. Miało to trwać przynajmniej 100 dni i jeszcze jakaś pula środków została na skup. Kuchnia napisał, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dobra. No możemy powiedzieć jeszcze dwie sprawy mam do powiedzenia. Co na Kandze i konkurs. Tak, no więc zaczynamy od konkursu. No konkursu nikt nie wygrał. Ale w ogóle napięcia nie otrzymałeś. No tak, nikt nie wygrał, faktycznie. Nikt nie wygrał. Tak. Napięcie będzie w przyszłym tygodniu. Ale jaka była nagroda? 47 KNG. Tak, 47 KNG. No właśnie, chodzi o to, że... Będzie kumulacja za tydzień. Będzie kumulacja, tak. Przypominam, że kumulacja jakby bierzemy 47 plus zliczymy wszystkie lajki, łapki w górę, które się pojawią pod tym materiałem w ciągu najbliższego tygodnia i 1/10 dodamy do tych 47. Tak jest. Także może być dużo. Także zachęcamy do lajkowania, subskrypcji oczywiście, udostępniania tego materiału. No tutaj już widzimy na ekranie format, w jakim chcielibyśmy, żebyście wzięli udział w konkursie. No to trzeba dodać przez dzisiejszy i jutrzejszy dzień, trzeba wytypować, zabawić się we wróżbitę Macieja, wytypować cenę bitcoina na przyszły tydzień o godzinie 9 na Kandze do pary bitcoin do USDT i umieścić na naszych social mediach w takiej właśnie formie #kwadranskango. Tutaj dodajemy numer przyszły kwadransa i cenę w dolarach w formacie 5-cyfrowym ze znakiem dolara przed tą ceną. I na tej podstawie w przyszłym tygodniu wybierzemy tego, który będzie najbliżej ceny bitcoina. Tak, tylko że tutaj mamy właśnie, bo jeszcze od razu mówię, że zakres uwzględnionej ceny na dzisiaj to było od 22 400 do 22 450. Tak. I niestety żadna z podanych cen przez naszych tutaj konkursowiczów nikt nie wytypował. Nie pojawiła się. No a jeszcze co na Kandze, no to dzisiaj mamy listing Guild Games, jutro mamy listing Loopringa, no i jutro też pojawia się pierwszy odcinek naszego nowego cyklu. To nie jest porada inwestycyjna. O, to będzie dobre. Długo wyczekiwane, tak. Ale myślę, że właśnie będzie można się z tego nie dowiedzieć, jak inwestować. Także nie będziemy radzić na pewno. 9 marca, czyli za 2 dni mamy listing OneIncha. No i tutaj możemy zaprosić też wszystkich. 23 marca o 18 w Katowicach będziemy mieli meetup kantorowo, lokalsowo, kangowy. Tak. I jak ktoś chce wziąć udział w naszym meetupie, to zapraszamy do kontaktu na kantor@kanga.exchange i tam można dowiedzieć się więcej informacji, zapisać się na ten meetup. No i mamy nadzieję na dużą frekwencję. Jak ktoś chce tam pogadać, spotkać, zobaczyć, omówić co trzeba, wyprostować sytuację, to jesteśmy na miejscu w Katowicach i można nas tam znaleźć w bardzo łatwy sposób. Tak jest. Zapraszamy, będziemy. No dobra.
Dobra, myślę, że chyba będziemy powoli kończyć. Ostatni news, który sobie zapisałem, czy ostatni, o którym powiem, Gary Gensler, czyli prezes SEC-u. To jest dobry news. Okazało się, że Binance, zanim jeszcze został prezesem SEC-u, próbował go do siebie zwabić i zatrudnić. Nawet doszło do... wykładowcą na MIT wtedy. Chyba na MIT, tak. No ale ważne jest to, że Gary spotkał się z CZ-em bezpośrednio, no nie? I tam rozmawiali. A Gary jakby słynął podobno ze swojej niechęci do kryptowalut już wcześniej, nie tylko wtedy, kiedy był prezesem SEC-u, no więc rozumiem, że działanie Binance'a było takie jakby wyprzedzające. Wyprzedzające, tak. No ale chyba coś nie pykło. No ale tam CZ nie zapłacił za lunch, czy coś takiego, tak myślę, Gary to mogło tak... są na to wyczuleni. No ale tam czytałem właśnie, że się podzielił bardzo dużą ilością informacji na temat jak spełnić regulacje. Binance'owi. No myślę, że jak patrzysz na to, co się dzieje z Binance'em teraz, to chyba nie posłuchali. Tak. Coś nie pykło. Coś nie pykło. No dobra. Kamil, bardzo dziękuję Tobie również, Sławku. Za ten odcinek. Napiszcie proszę w komentarzach, na ile oceniacie ten odcinek w skali od 1 do 6. Przypominam, 1, zmarnowaliście mi 45 minut mojego życia, jedyne co mi zostało to samobójstwo, a 6 było całkiem nieźle. Gratuluję, to dla nas ważne. No i co? Jutro pierwszy odcinek to nie jest porada inwestycyjna, w sobotę Kanga No Comment. Tak jest. No i we wtorek za tydzień kolejny odcinek Kwadransa z Kangą. Coco Jumbo, do przodu, trzymajcie się. Hej!